Siemanko! W dzisiejszym odcinku po raz kolejny podejmiemy temat polerowania krawędzi, ponieważ jest jeszcze jedna metoda, która da nam jeszcze lepsze efekty niż ta, którą Wam pokazywałem w pierwszym filmiku o polerowaniu krawędzi skóry. Tutaj macie ten efekt, który był właśnie z tego pierwszego filmu. A dla porównania efekt z dzisiejszego. Jeśli chcecie zobaczyć, jak to wykonać, to zapraszam Was do oglądania. Dzisiaj kontynuujemy nasz projekt pochewki na nóż. W poprzednim odcinku nałożyliśmy wosk. Dzisiaj będziemy polerować krawędź. No i tutaj ponownie wosk, jak dla mnie, wygrywa ze wszystkich środków, jeśli chodzi także o polerkę krawędzi. Daje mi najlepsze krawędzie i zawsze też mi dawał najbardziej błyszczące, najbardziej z takim właśnie tym efektem szklanym. Trzeba się co prawda tutaj dużo więcej napracować i niestety będziemy musieli tu użyć papierów ściernych, nawet z gradacją do 2500, żeby naprawdę tutaj zrobić konkretny efekt. I na końcu oczywiście drewniany slicker. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Sami też ocenicie, czy warto poświęcić tyle czasu. No moim zdaniem dla tego efektu warto. Jeśli ktoś robi właśnie pojedyncze takie projekty, no to myślę, że jest to super wybór. Przy większej ilości, no to niestety nie spina się to czasowo, no bo tu trzeba trochę poświęcić tego czasu, żeby doprowadzić tę krawędź do takiego szklistego efektu. Więc zabieramy się do roboty. Mam tu jeszcze jedną pochewkę ze skóry już barwionej. Wyszlifowałem tylko krawędź. Nałożymy dzisiaj jeszcze wosk tylko właśnie na krawędź. Pokażę Wam, jak ja to robię, bez garnków, bez kuchenek gazowych i innych tego typu rzeczy. Wypolerujemy kilka krawędzi i zobaczymy, jakie będą efekty. Ja używam czegoś takiego. To jest jakieś złącze do belek z marketu budowlanego. 4 śruby, mała miseczka ze stali nierdzewnej, wosk pszczeli. No i teraz odpalamy małą świeczkę do czajników czy do kominków. Poczekamy, aż się to roztopi. Do nakładania użyjemy pędzelek mały, bo szczoteczka byłaby zbyt duża, jeśli chodzi o powierzchnię. Rozchlapałaby nam tu na boki. Pędzelkiem będziemy nakładać tu bardziej precyzyjnie na krawędź samą. Tutaj widać, już ładnie nam się roztapia ten wosk. Za moment będzie już całkowicie rozpuszczony. Podgrzejemy go jeszcze do trochę wyższej temperatury, jak się rozpuści, i będziemy nakładać na krawędź. Jak widać, już nam się wosk roztopił. Pozostawię to jeszcze na 2 minuty, może 3, żeby się porządnie dogrzał. Zamaczamy pędzelek i nanosimy na samą krawędź. I skorzystamy teraz znowu z płomienia. Tutaj trzeba bardziej uważać, ponieważ grzejemy bezpośrednio w krawędź, więc żeby nie rozkleić, trzeba obserwować, co się dzieje z tym woskiem. Tak to na razie wygląda. Wchłania się już. Możemy obserwować od boku, czy to nagrzewanie nasze jest wystarczające, czy się rozpuszcza ten wosk na krawędzi, żeby też nie przegrzać, a żeby on tylko się wchłonął. Cały czas sprawdzamy, co chwilkę. Jak widać, wszystko nam się wchłonęło, więc nałożymy jeszcze jedną warstwę. Jeśli pędzelek nam przyschnął, to wkładamy go po prostu do tej wanienki. Ten wosk znowu się stanie płynny
No i pędzelek zmięknie, więc nie musimy go wywalać po każdej pracy. I tak jak wcześniej, tylko tyle podgrzewamy, ile jest potrzebne. Ładnie się wszystko wtapia. Sprawdzamy tylko, żeby nie przegrzać. I nagrzewamy i tak do końca. Mam już przygotowane krawędzie w tych dwóch pochewkach. Tutaj były dwie warstwy wosku. Tą na ostatnim odcinku woskowaliśmy także dwoma warstwami, ale dla porównania jeszcze zawoskowałem tą krawędź trzeci raz, tylko samą krawędź. Tu już dość ciężko się to wchłaniało, więc tym bardziej trzeba uważać, bo grzejemy bezpośrednio w krawędź, bezpośrednio tutaj w klej, więc także im mniej kleju tutaj wystaje na łączeniach, to też jest jakby ochrona pewna, ponieważ mniejsza szansa, że ten klej po prostu dostanie tą temperaturę. Więc to znowu ponawia się to, co wspominałem przy wcześniejszym filmie o polerowaniu krawędzi, żeby maksymalnie ściskać, żeby ten klej jak najmniej wystawał nam z pomiędzy warstw. Dla porównania tu były dwie, tu są trzy warstwy wosku. Standardowo pilnik, jeden, drugi. Papiery ścierne 1000, 1500, 2000 i 2500. No i nasz drewniany gładzik na wykończenie, więc zabieramy się za szlifowanie. Najpierw pójdzie ta pochewka, którą woskowaliśmy ostatnio całą. Teraz od razu tym samym pilnikiem obrobimy tą drugą pochewkę. Zeszlifujemy najpierw na grubo. Tymi pilnikami grubszymi mamy zakończone. Teraz tym drobniejszym będziemy szlifować. Musimy się starać usunąć te rysy, które powstały z poprzedniego piłowania. Jestem po papierze 1000, to jest dopiero początek zabawy. Wydaje mi się, że już to przyzwoicie wygląda, no ale można z tego wyciągnąć naprawdę dużo więcej. To jest, tak jak wspominałem, dopiero gradacja 1000. Jeszcze 1500, 2000, 2,5. No i gładzik na końcu. Także lecę dalej. Za chwilę Wam pokażę efekty po kolejnych gradacjach. Przerobiłem wszystkie papierki od 1000 do 2500. Wygląda chyba już przyzwoicie, no ale końcowy efekt naszej pracy wyciągniemy gładzikiem, więc zabieram się jeszcze za wygładzenie tego końcowe i zaprezentuję Wam końcowy efekt. Przepolerowałem gładzikiem. Można byłoby powiedzieć, że nic wielkiego się nie stało, ale właśnie przy polerowaniu my także wykorzystujemy ten wosk, więc teraz musimy go zetrzeć. Tak to wygląda, jak pozbyliśmy się jeszcze resztki tego rozciągniętego wosku po polerowaniu gładzikiem. No, wydaje mi się, że praca i czas poświęcony jest warty tego efektu. Choćby nawet raz tak zrobić dla własnej satysfakcji. No ja powiem, że te krawędzie są uzależniające. Jak dla mnie wygląda to bardzo jakościowo. Ktoś dostanie wyrób z taką krawędzią, no to nie będzie miał wątpliwości, że ma rzecz najwyższej klasy. Teraz jeszcze tu przetrzemy. Jak widzicie, to jest takie matowe. Ten wosk tu jest jeszcze na krawędzi. Da się to pewnie wykonać jeszcze lepiej, w zależności ile kto poświęci na to czasu. Najważniejsze w tym jest, żeby sukcesywnie i dokładnie usuwać rysy z poprzedniej gradacji papieru. Czyli jak używaliśmy 1000, to 1500 staramy się usunąć wszystkie rysy, które powstały po 1000, więc dobrze jest szlifować jednym papierem wzdłuż, a drugim na przykład pod skosem. Tak żebyśmy widzieli, czy ten papier, który
jest przesuwany pod skosem, usunął wszystkie te rysy, które były wzdłuż. I potem znowu na te rysy, co były pod skosem, szlifujemy drobniejszym wzdłuż, tak żeby znowu sprawdzić, czy wszystkie poprzednie rysy zostały usunięte. No i tak aż wszystkie papiery przejedziemy. Końcowy efekt też będzie zależał od skóry, jaką użyjemy. Także jak tu też widzicie, można ten wosk nałożyć później, tylko na samą krawędź. Na dzisiaj to koniec. Kolejny sposób na wykończenie krawędzi. Jak też widzieliście, efekt, który udało nam się uzyskać, wydaje mi się, że jest niemal doskonały. Wymaga to dużo więcej czasu pracy niż w tym pierwszym sposobie z poprzedniego filmu, no ale myślę, że warto wykonać tą pracę. Nie deklaruje się także, że to ostatni odcinek dotyczący polerowania krawędzi. Na dzisiaj to już wszystko. Jeśli się Wam podobało, zostawcie łapkę, komentarz dla zasięgu i trzymajcie się. Cześć!